Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdyby mitologiczny koszmar stał się rzeczywistością? Gdyby strach, rodem z najmroczniejszych baśni, zmaterializował się w sercu cywilizowanej Europy? Przenieśmy się do XVIII-wiecznej Francji, do odległej prowincji Gévaudan. Tam, gdzie zimą 1764 roku zwykłe życie zostało brutalnie przerwane. To, co zaraz usłyszysz, to prawdziwa historia. Historia, która na zawsze zmieniła sposób, w jaki ludzie postrzegają granice między człowiekiem, naturą, a czystym horrorem. Bestia z Gévaudan. Prawdziwa zagadka, która do dziś budzi dreszcz. Czy jesteś gotów poznać prawdę? Wprowadzenie do Gévaudan. Gévaudan. Malownicza, górzysta kraina w centralnej Francji. Miejsce, gdzie życie toczyło się powoli, w rytmie natury, aż do pewnego letniego dnia, kiedy to młoda pasterka, Jeanne Boulet, stała się pierwszą ofiarą. Ale to nie był atak wilka. To było coś innego, coś znacznie bardziej okrutnego, precyzyjnego i bestialskiego. Wkrótce kolejne ofiary zaczęły pojawiać się jedna po drugiej. Dzieci, kobiety, samotni wędrowcy. Wszystkie z tymi samymi przerażającymi obrażeniami. Kto lub co terroryzowało mieszkańców? Strach ogarnął całą prowincję. Ludzie bali się opuszczać swoje domy. Rolnicy porzucali pola, lasy stały się cichymi cmentarzami. Pogłoski rozchodziły się jak pożar. O olbrzymim wilku, o demonie, a nawet o stworze z innego świata. Opisy bestii i eskalacja paniki. Świadkowie, którzy przeżyli ataki, nieliczni szczęśliwcy, opisywali stwora, który nie przypominał żadnego znanego im zwierzęcia. Był większy niż wilk, miał rudawą sierść, szeroką klatkę piersiową, a jego te oczy miały płonąć złowieszczym ogniem. Niektórzy twierdzili, że bestia potrafiła stać na dwóch łapach, inni, że była niewrażliwa na strzały i ciosy. Czy to mogła być prawda? Czy natura wydała na świat tak potwornego drapieżnika? Panika rosła z każdym dniem. Król Ludwik XV, zaniepokojony eskalacją przemocy i pogłoskami, które obiegały całą Francję, wysłał na pomoc wojsko. Myśliwych, którzy mieli położyć kres terrorowi. Ale bestia była sprytniejsza. Bestia była nieuchwytna. Czy ktoś w ogóle mógł ją powstrzymać? Królewskie interwencje i porażki. Wysłano kapitana Duhamela, a później nawet samego Antoana de Bauterna, królewskiego łowczego, uważanego za najlepszego w kraju. Urządzano wielkie obławy angażujące setki ludzi. Lasy Gévaudan stały się polem bitwy. Ale za każdym razem, gdy wydawało się, że bestia jest na wyciągnięcie ręki, wymykała się, jakby posiadała nadprzyrodzone zdolności. Dziesiątki, a może nawet setki wilków zostało zabitych w ich miejsce, ale nie bestia. Prowincja tonęła w krwi, a Francja patrzyła z niedowierzaniem. Czy to mogła być kara boska? Czy może coś znacznie bardziej ludzkiego stało za tymi potwornymi zbrodniami? Jean Chastel i Srebrna Kula. Po latach terroru, kiedy wydawało się, że nadzieja zgasła, na scenę wkracza Jean Chastel. Starszy myśliwy, nieco ekscentryczny, ale zdeterminowany. Zamiast królewskich strzelb, Chastel uzbroił się w wiarę i w naładowaną srebrną kulą strzelbę. Według legendy kula miała zostać poświęcona. Czy to był akt desperacji? Czy wiara miała powstrzymać coś, co wydawało się niemożliwe do powstrzymania? 19 czerwca 1767 roku, Le Ollier. Jean Chastel spotyka bestię. Walka. Moment, który miał przejść do historii. Czy to był koniec koszmaru? Czy Srebrna Kula naprawdę mogła pokonać coś, co wymykało się racjonalnemu wyjaśnieniu?
Koniec terroru i kontrowersje. Bestia padła. Zginęła z rąk Jeana Chastela. Mieszkańcy Gévaudan odetchnęli z ulgą. Ale czy na pewno była to ta sama bestia, która terroryzowała prowincję przez lata? Raporty z tamtych lat są sprzeczne. Niektórzy historycy sugerują, że Chastel zabił kolejnego dużego wilka, a prawdziwa bestia, być może, nigdy nie została schwytana. A może bestii było kilka? A może za tym wszystkim stał człowiek? Do dziś historycy i kryptozoologowie spierają się na temat prawdziwej tożsamości bestii. Czy był to niezwykle duży i agresywny wilk, hiena, mieszaniec? A może celowo szkolone zwierzę używane przez psychopatycznego mordercę? Zagadka bestii z Gévaudan wciąż czeka na ostateczne rozwiązanie. Zakończenie. Historia bestii z Gévaudan to nie tylko opowieść o strachu. To opowieść o granicy między legendą a rzeczywistością. O tym, jak głęboko zakorzenione są w nas pradawne lęki i jak niewiele czasem potrzeba, by krucha cywilizacja runęła w obliczu niewytłumaczalnego. Czy jesteśmy bezpieczni od takich bestii? Czy bestia z Gévaudan jest jedynie reliktem przeszłości? Czy może ostrzeżeniem, że w dzikiej naturze, a czasem i w ludzkich sercach czai się coś, czego nigdy do końca nie zrozumiemy? A ty, co myślisz o bestii z Gévaudan? Podziel się swoimi teoriami w komentarzach. Daj łapkę w górę, jeśli ta historia cię zaintrygowała i zasubskrybuj kanał inspirującecytaty.pl, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści. Naciśnij dzwoneczek, bo kto wie, jaka inna tajemnica czeka tuż za rogiem?